Dzień dobry wszystkim. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście o TechMaster Event, to jest platforma dla twórców, inżynierów, studentów, hobbyistów i wszystkich, którzy lubią budować coś z elektroniki. Na przykład jak z Arduino albo Raspberry Pi, Espressif, własne PCB, a nawet odzyskane stare płytki. Wszystko jest mile widziane. Sednem TechMaster Event są konkursy. A czy jest lepszy sposób na naukę niż po prostu zacząć działać? Co roku organizowanych jest kilka konkursów. Udział jest całkowicie bezpłatny. Wystarczy się zarejestrować i zgłosić swój projekt zgodnie z zasadami. I tak można wygrać nawet $1000. Tak, dolarów amerykańskich. Do tej pory ponad 2700 aktywnych użytkowników, 31 zakończonych konkursów, ponad 650 zgłoszonych projektów, ponad $100,000 rozdanych w nagrodach. TechMaster Event motywuje młodych ludzi do tworzenia, eksperymentowania i budowania prawdziwych projektów, zamiast tylko scrollowania ekranu. A dzisiaj poznamy jednego ze zwycięzców. Powitajcie Michała Trzechowskiego. Cześć Michał. Cześć. Bardzo dziękuję, że dołączyłeś do nas i myślę, że zaczniemy od razu. Yes. W jakim konkursie brałeś udział? Co zbudowałeś? Co wygrałeś? Więc brałem udział w konkursie Master of Espressif. Zaprojektowałem kamerę termowizyjną, która wykonuje fuzję obrazu termicznego i wizyjnego. I cały ten projekt zajął drugie miejsce. Drugie miejsce, bardzo fajnie. A jak się czułeś, jak dowiedziałeś się, że wygrałeś? Byłem zaskoczony, ponieważ nie spodziewałem się aż tak wysokiego miejsca. Po prostu chciałem spróbować pierwszego udziału w konkursach tego typu. Czy będziesz mógł nam wyjaśnić w prostym sposobie, jak to działa? Oczywiście. Cała kamera posiada dwa czujniki. Jest to matryca termiczna, która jest niskiej rozdzielczości, ponieważ jest to 32×24 punkty pomiarowe. Cała matryca działa w bliskiej podczerwieni, mierzy dokładnie 768 punktów, z czego rozdzielczość tego nie jest wystarczająca, żeby rozpoznać na przykład obiekty dokładnie. Więc tutaj w całości pomaga kamera wizyjna, na którą nakładany jest obraz termiczny, dzięki czemu jesteśmy w stanie łatwiej rozpoznać obiekt, który jest badany oraz lepiej przedstawić badany obiekt. Aha, a gdzie my to widzimy? Podgląd pełnej kamery znajduje się na telefonie. To jest Twoja aplikacja? Tak. To jest aplikacja na stronie internetowej, do której można uzyskać dostęp za pomocą strony internetowej na komputerze, telefonie lub samej aplikacji mobilnej. Aha, to możesz też podłączyć urządzenie do komputera. Tak. Więc nie ma problemu, że każdy system operacyjny będzie w stanie odczytać sygnał z kamery, ponieważ wszystko odbywa się przez przeglądarkę internetową. Aha, i to wszystko sam zrobiłeś? Tak. Sprojektowałeś model 3D, tą aplikacją, te wszystkie techniczne wyrysy, zarysy, tak? Tak. Projekt 3D był najlepszym rozwiązaniem, ponieważ mogę idealnie ustawić sobie pozycję czujników, co przy współdziałaniu dwóch matryc, zarówno termicznych, jak i kamer wizyjnych, jest istotne, żeby obrazy się zgrywały. Więc sam projekt 3D był tu istotnym elementem całego projektu. No czasami ludzie po prostu biorą jakiś projekt, który już działa i troszkę zmieniają, robią zmiany. Czy robiłeś coś takiego? Nie, ponieważ nie znalazłem takiego rozwiązania jeszcze, więc całość powstawała od zera, tak? O. Najpierw był prototyp z samą matrycą bez wersji mobilnej, czyli z połączenia pod USB i później ewoluował do wersji akumulatorowej już przenośnej. Gotowych modeli nie mogłem wykorzystać, ponieważ nie były dostępne po prostu. Aha, to tutaj w tym konkursie powinniśmy używać ESP32. To tutaj też masz. Tak, tutaj wykorzystałem dwie sztuki ESP32 ze względu na moc obliczeniową, ponieważ sama kamera zużywa dosyć dużo mocy obliczeniowej, która nie jest już wystarczająca, żeby przetworzyć obraz z matrycy termicznej, więc zastosowany został drugi mały mikrokontroler ESP32C3, który łączy się bezprzewodowo z głównym punktem dostępowym
i nakłada obraz termiczny. A nie można to zrobić z jedną płytę, jakąś inną? Można by było zastosować trochę droższe modele, jednak tutaj już nie wpasowywałoby się też w konkurs samego Espressiva, ponieważ no, to jest jeden z mocniejszych mikrokontrolerów. A powiedz mi, jakie było największe wyzwanie techniczne w tym projekcie? Pierwszym pomysłem, który było dodanie wyświetlacza, żeby sama kamera posiadała już wbudowany wyświetlacz. Jednak wyświetlacze, które były oparte o Espressiva, były zbyt wolne i nie byłem w stanie uzyskać odpowiedniej prędkości odczytu, przez co obraz po prostu spowalniał. Odczyt na telefonie jest bezpośrednim i jednocześnie ogranicza też koszt całego urządzenia. Kolejnym z takich problemów technicznych była moc obliczeniowa, ponieważ trzeba było tutaj zredukować pewne funkcje i jak najlepiej wykorzystać moc obliczeniową w każdym z tych mikrokontrolerów. A, jak ty rozwiązałeś? Więc przełożyłem praktycznie całość strony internetowej na jeden mikrokontroler, który pobiera jednocześnie obraz z kamery. Natomiast drugi mikrokontroler współdziała, nakładając dane na tą samą stronę internetową. Jednak wtedy pomijamy już pracę nakładania samego obrazu przez tylko jeden mikrokontroler, więc jest to rozłożone około 80% mocy obliczeniowej na oba mikrokontrolery. No pięknie. Piękne rozwiązanie. Okej, a co zainspirowało Cię zbudować taką kamerę termowizyjną? Pierwszym powodem było to, że szukałem kamery do warsztatu, która byłaby tanim rozwiązaniem i jednocześnie byłaby w stanie w dobrej jakości zobrazować jakby problem termiczny jakichś urządzeń czy elementów do naprawy. Jednak rynkowe ceny kamer termowizyjnych no już przekraczały kilka tysięcy, więc stwierdziłem, żeby spróbować zbudować coś swojego. Jakieś proste rozwiązanie, ponieważ no, przy warsztacie drobnych naprawach nie są potrzebne aż takie wysokiej jakości urządzenia, więc po prostu zamówiłem sobie elementy i próbowałem, czy się uda, po prostu, żeby zaeksperymentować. Jeżeli to idzie do warsztatu, no to może być w jakimś innym kształcie. Tak, więc tutaj jeżeli chodzi o sam projekt obudowy, to jest to też zmienny w czasie, ponieważ pierwsza wersja była samym korpusem, tak? Więc tu możliwe jest też podpięcie pod stanowisko pomiarowe, typu mikroskop czy inna aparatura pomiarowa, żeby po prostu na przykład podczas lutowania skontrolować temperatury na płytce. Jakie masz wykształcenie lub doświadczenia do takich projektów? Pracę z elektroniką zacząłem od technikum, ponieważ uczęszczałem do technikum elektronicznego. Kolejnym kierunkiem była Politechnika Łódzka, czyli studia inżynierskie na kierunku elektronika i telekomunikacja. Obecnie kontynuuję nadal edukację na Politechnice, tym razem na kierunku magisterskim, też elektronika i telekomunikacja. Czy realizujesz inne projekty, nie do studia lub do konkursów? Tak, w praktycznie każdej wolnej chwili próbuję sobie coś kombinować z elektroniką, więc tutaj zarówno jakieś małe projekty typu właśnie ta kamera jak powstawała, ale różne powerbanki bądź baterie do rowerów elektrycznych. Jednym z moich projektów był też sterownik komputera pokładowego do rowerów elektrycznych i pojazdów elektrycznych. Czy w Twoim zdaniem każdy może zbudować coś takiego? Tak, tutaj myślę, że nie ma problemu ze zbudowaniem samemu, szczególnie, że jest duża dostępność samych komponentów. Nie trzeba dużo narzędzi też, żeby to zbudować, a w internecie mamy też bardzo dużo kursów, gdzie możemy, jeżeli nie znamy jakichś podstaw, możemy bardzo szybko zdobyć informacje, a jeżeli mamy już jakiś problem, którego nie możemy znaleźć, to sztuczna inteligencja jest bardzo dobrze wyuczona kart katalogowych, dokumentacji technicznych i jest w stanie w pełni pomóc, jeżeli ktoś sobie nie poradzi z jakimś aspektem. No właśnie, ale słuchaj, no ty mówisz, że ty studiowałeś elektroniką, telekomunikacją i masz wiedzę, żeby coś takiego zbudować. A co by powiedziałaś osobie, która by chciała zacząć
skąd ona musi zaczynać to wszystko działać, robić? To trzeba zacząć niestety od podstaw, czyli od drobnych elementów i zrozumieć ich podstawowe działanie. Ale na przykład najprostszym rozwiązaniem jest platforma Arduino i tutaj jest bardzo prostą i bardzo dużo projektów jest gotowych, przykładów, na których możemy się nauczyć, więc możemy sobie przygotować podstawową wersję jakiegoś projektu, którą już ktoś wykonał i modyfikować ją później pod swoje potrzeby lub po prostu próbować. Więc takie proste projekty, rozwiązania pozwolą na zrozumienie szerszego działania tej elektroniki. No to zaczynasz od Arduino i później przechodzisz do Espressif i do większych projektów i do jakiegoś statka kosmicznego. Tak, to można stopniowo sobie przechodzić. Właśnie najlepszym rozpoczęciem jest Espressif na ESP32 lub po prostu Arduino. To są takie najbezpieczniejsze rozwiązania na początku. A jaki był Twój pierwszy projekt? Pierwszym projektem było system kontroli roślin właśnie z wykorzystaniem Arduino. Polegał on na wykorzystaniu pompy wody, czujnika wilgotności gleby i czujnika temperatury i wilgotności. I w oparciu o to odpowiednio podlewał rośliny. Wrócę na chwilę do AI, tak? W jakiej ilości wykorzystasz AI do tego projektu? Lub w ogóle, w jakiej ilości skorzystasz z AI? W tym przypadku wykorzystałem to głównie do dokumentacji technicznych, czyli do porównania, czy występuje zgodność pomiędzy komponentami i czy będzie w stanie to prawidłowo będę w stanie w ogóle to prawidłowo przetworzyć. W przypadku kodu wolałem już zrobić to sam. Jednak jeżeli tam występowały jakieś problemy, to po prostu dopytywałem, jak można zredukować na przykład moc obliczeniową, która jest potrzebna. Więc jest dużo podpowiedzi, które nawet jak już się zna i pisze kod, zawsze można poprawić. Przejdziemy troszkę do Techmaster Eventu. Jak dowiedziałeś w ogóle, że jest taki konkurs? Tego dowiedziałem się na uczelni, bo podczas zajęć kolega przyniósł informację, że jest taki konkurs, że można się zgłaszać. I tu zarówno prowadzący zajęć polecił, żeby spróbować po prostu. Żeby jeżeli ktoś ma jakiś projekt, to żeby wystąpił w konkursie. A jeżeli ja nie jestem pewny, czy ja mogę wziąć udział w konkursie lub nie mam pewności, co by mi powiedziałaś, żeby zachęcić mnie do brania udziału w tym konkursie? Ja też nie byłem pewien co do udziału, czy w ogóle jest sens pisać coś takiego, ale to też nie ma po co zostawiać takich projektów gdzieś w szufladzie, czy odkładać je po prostu, żeby sobie leżały. Jeżeli jest możliwość jakoś pokazania tego projektu, no, warto spróbować. Więc tu nie szkodzi, żeby wysłać go. Skoro jeżeli nie wykorzystamy tego, no to ktoś może spróbuje sobie stworzyć takie urządzenie. A czy miałeś okazję zobaczyć inne projekty? Tak, przeglądałem też, żeby zobaczyć poziom niektórych projektów i konkurencję jaka jest. Czy w ogóle też warto zgłaszać, bo to był też element tego. I stwierdziłem, że mogę uzyskać podobny poziom, więc spróbowałem po prostu. I tutaj poziom projektów był też z dużą rozpiętością, więc można było zgłaszać projekty w każdym poziomie zaawansowania. Tak, a czy miałeś jakieś innych faworytów? Tak, jak przeglądałem, to jeden z systemów kontroli kierowcy występował też w konkursie. System, który zajął pierwsze miejsce do monitoringu, też dosyć ciekawy. Jednak u nas to też nie byłby możliwy do wykonania. Ale bardzo interesujące pojawiały się elementy. Tak, byli bardzo duże projekty, bardzo fajny ten, chyba Włoch to zrobił z tym samochodem, naprawdę piękny, chyba pracował na tym bardzo dużo czasu i dobrze, że zgłosił. Czy by wziąłeś udział ponownie? Oczywiście. Jeżeli kolejne projekty będą jakby zgadzały się razem z konkursami, które są realizowane, to jak najbardziej wziąłbym udział w kolejnych konkursach. Okej. Michał, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za udzielenie czasu i za rozmowę i życzę Ci powodzenia w następnych projektach. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Jeśli czujecie się zainspirowanymi, odwiedźcie stronę techmasterevent.com i sprawdzicie aktualne konkursy. Może kolejnym zwycięzcą będziesz właśnie Ty. A jeżeli do realizacji projektu potrzebujesz komponentów, np. czujników, mikrokontrolerów czy zestawy uruchomionowych, wszystko znajdziesz na teme.eu.